Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Dziś nagranie specjalnie na waszą prośbę, ponieważ pytaliście, czy nie znam jakichś aplikacji, które moglibyście używać do śledzenia paczek, przesyłek itd. Otóż znam, ale ponieważ tych aplikacji jest naprawdę sporo, to zademonstruję wam aplikację taką, której ja używam. Aplikacja, która nazywa się Parcel i jest to jedna z pierwszych aplikacji, której używam już od wielu lat. Dzisiaj tych aplikacji jest mnóstwo, furgonetka, nie furgonetka, tak naprawdę jest ich sporo. Ja używam tej głównie dlatego, że jest ona bardzo fajnie dostępna, ma polski interfejs, posiada też połączenie z Amazonem, posiada połączenie z Apple Storem, tak więc jest to fajny, wygodny program, który już wam demonstruję. Zaczynamy od tego, że po prostu przełączam się na aplikację Parcel. Ustawienia. Twoje poświadczenia Amazon wygasły. W tym momencie słyszycie, że wygasły moje poświadczenia z Amazonem. Po prostu od dłuższego czasu nic nie kupowałem na Amazonie. Zwykle jak coś kupuję na Amazonie, to tutaj w aplikacji klikam. To jest bodajże co 60 czy co 90 dni trzeba tutaj w ustawieniach kliknąć, aby zalogować się do Amazona i wtedy te poświadczenia są aktualne. Chciałem wam tylko pokazać, że jeśli korzystacie z Amazonu, gdyby pojawił się wam taki komunikat, żebyście nie byli zdziwieni. Jak wygląda interfejs tej aplikacji? On jest bardzo prosty, zobaczcie. Ustawienia. Twoje poświadczenia Amazon wygasły. Ustawienia Przycisk. na początku. Dodaj nową przesyłkę. Przycisk. Dodaj nową przesyłkę. Przesyłki. Nagłówek. I od razu mamy listę przesyłek pod nagłówkiem. Tutaj 10 stycznia. Allegro One. Przesyłka została przyjęta w oddziale. mamy informację, że czynności. jakaś tam przesyłka została przyjęta w oddziale. Mamy datę i oczywiście to nie wszystko. Aktywna przesyłka. Mamy informację, czynności. że jest to przesyłka aktywna. Pod czynnościami, o których tutaj VoiceOver nas informuje, mamy kilka opcji. Edytuj. Możemy edytować tą przesyłkę, usunąć Aktywuj domyślne. lub po prostu aktywować. Aktywna przesyłka. Ponieważ nie mamy Dostępne tutaj innych czynności. przesyłek, 10 przesyłki. wejdziemy Nagłówek. sobie w tą 10 stycznia. jedną Allegro. przesyłkę Allegro One. i mamy tutaj informację, jaka firma jest tą firmą kurierską. Wielkie A001, Wielkie 7, Wielkie Numer Wielkie P. przesyłki. Wczoraj 7:30. Przesyłka została przyjęta w oddziale. I mamy informację, co się z nią dzieje. Piątek 21:28. Przesyłka została przyjęta w sortowni. Na poszczególnych etapach Piątek podróży. 18:56. Przesyłka wyjechała w drogę do punktu docelowego. Piątek 18:30. Przesyłka została przyjęta w oddziale. Piątek 16:39. Przesyłka została podjęta z punktu przez kuriera. Ja teraz czytam oczywiście w odwrotnej kolejności, bo te wiadomości pojawiają się u dołu ekranu i potem kolejne pojawiają się nad nimi, więc gdybyście chcieli prześledzić od początku, no to wiadomo, że trzeba zejść na dół ekranu i sobie to Przesyłki. odświeżyć. Przycisk wróć. Jak dodajemy paczkę? 10 stycznia. Możemy wpisać Allegro numer One. z palca, oczywiście. Dodaj nową przesyłkę. Przycisk. Prawy górny róg, dodaj nową przesyłkę, stukam w ten przycisk. Uwaga, Parcel chce wkleić z notatki. I teraz co się stało? Mam informację, że aplikacja Parcel chce wkleić z notatek, bo ja tam zapisałem sobie specjalnie kolejny numer śledzenia, skopiowałem go do schowka, gdy kliknąłem dodaj nową aplikację, to od razu tutaj aplikacja pyta mnie, czy wkleić. Ja daję, że tak. Nie pozwalaj na... Czy chcesz na to nie pozwalaj... Pozwól na wklejenie. Przycisk. Pozwól na wklejenie. Pole tekstowe. Edycja. Opcjonalnie. I co Tryb teraz znaku. się stało? Punkt wstawiania Zobaczcie. na opis. Przewoźnik. Allegro A001 i o 5 Mam numer przesyłki. Pole tekstowe. Allegro One. Stuknij w ten przycisk. aby Znowu zobaczyć ten sam pełną listę przewoźnik, pasujących akurat przewoźników. Allegro Przycisk. One. Przewoźnik. Opis. I Pole tekstowe. mam Edycja. miejsce Opcjonalnie. Tryb na znaków. opis. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania I tutaj na końcu. mogę sobie wpisać coś tam, obojętne co, może spróbujmy. Wejście ekranu Braille'a. L, T, Oj, T, L, ukośnik piszę, wielkie S. czekajcie. Kropki, wielkie I, L, T, R, Y. Zatrzymuje wejście Filtry, ekranu bo to Braille'a. zdaje się są jakieś filtry do wody. Wymaż tekst, pole tekstowe, edycja, filtry, tryb znaków. I gdy punkt mamy to wstawiania na wpisane, końcu. ponownie prawy Opis, górny przewód, róg, numer, gotowe, zamknij, przycisk, Gotowe. przycisk, klik gotowe. i zobaczmy, Dodaj jak to nową wygląda na przesyłkę, liście. Przycisk, przesyłki, filtry. Przesyłka została przyjęta w oddziale. Znowu mamy Dostępne filtry, czynności. przesyłka przyjęta w oddziale, Allegro mogę sobie One. w to kliknąć. Wielkie A001, wielkie wczoraj, 7, 30, piątek, 20, 49. Przesyłka została przyjęta w sortowni. Piątek, 17. I tak dalej, i tak dalej. Przesyłki. Gdy Przycisk wrócę wróć. na ekran główny, to Filtry. oczywiście mam Przesyłka dwie została paczki. aktywna przesyłka.
10 stycznia, ale aktywna przesyłka. Jedna Allegro, Filtry. coś tam Przesyłka i została druga przyjęta w oddziale. filtry. Dlaczego warto mieć takie aplikacje? Już nieraz taka aplikacja, dokładnie ta aplikacja przydała mi się w sytuacji, gdy sprzedający czy też sklep twierdził, że nie wie, gdzie jest przesyłka. Ja mogłem dokładnie powiedzieć, gdzie się ona znajduje, w której sortowni, na jakim etapie podróży. Dzięki temu kilkukrotnie udało mi się dokonać skutecznie reklamacji. Tak więc ja ze swojej strony ten program polecam. Tutaj widzieliście, że akurat ja kopiowałem ze schowka, z notatek, ale na tej samej zasadzie, jeśli otrzymujecie maila, otworzycie go sobie, skopiujecie numer przesyłki, tak samo możecie go tutaj wkleić, nie ma najmniejszego problemu, działa to fajnie. Co więcej, ta aplikacja oprócz tego, że działa fajnie na urządzeniu mobilnym typu smartfon, typu tablet, to także działa bardzo fajnie na zegarku, bo z poziomu zegarka także możecie nie tylko otrzymywać powiadomienia o kolejnych etapach podróży waszej paczki, to oczywiście sobie ustawiacie w ustawieniach, ile tych powiadomień chcecie i jakie, ale także z poziomu zegarka, oprócz właśnie obserwowania, gdzie się znajduje wasza paczka, możecie też te paczki usuwać. To też jest fajne, żeby zachować przejrzystość, jeśli szczególnie w takich okresach typu przedświąteczny tych paczek jest więcej, no to żeby mieć jakąś kontrolę nad tym, co się dzieje. Mnie ta aplikacja się bardzo podoba. Parcel, gdybyście szukali tej aplikacji, to oczywiście link zamieszczam w opisie i na mojej szufladzie. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Gdybyście jeszcze nie zasubskrybowali kanału, to oczywiście zróbcie to. No i cóż, ja kłaniam się na dzisiaj nisko i zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.